W przeddzień sezonu wakacyjnego, który tak na dobrą sprawę zaczyna się już niebawem, zapraszam Was na krótką wycieczkę po Ostrawie. Temat oczywiście poświęcony lotnictwu, co doskonale widać na przykładzie tego pięknego samolotu, który znajduje się za mną. Natomiast ja dokładnie chciałbym się skupić na bezpieczeństwie, na tych kwestiach bezpieczeństwa, które są kluczowe dla Was jako pasażerów, ale także dla nas jako załogi. Ostrawę wybrałem dlatego, ponieważ jak każdy fan lotnictwa doskonale wie, Ostrawa to dni NATO, które odbywają się tutaj każdego roku we wrześniu. No i NATO to jest nieodzowny odnośnik do bezpieczeństwa. Chciałem Wam powiedzieć, na co należy zwrócić uwagę, na co należy uważać, ale przede wszystkim o tym, co Wy powinniście zrobić tak, aby nam ułatwić pracę i sobie to bezpieczeństwo zapewnić. Nie zabieram Was na lotnisko w Ostrawie, bo jest nudne, małe i nieciekawe, ale zapraszam Was na Dolne Witkowice, czyli starą przemysłową część Ostrawy. Myślę, że jest to dość duża atrakcja. Tutaj postaram się pokazać Wam parę atrakcji, parę ciekawostek, a później zabiorę Was na ulicę, która jest największą imprezownią w Ostrawie i tam sobie powiemy, czy alkohol pomaga w podróżowaniu. Zapraszam, startujemy. Ostrawo, Ostrawo, město mezi městy hořké moje štěstí. Ostrawo, Ostrawo. Cała przygoda z bezpieczeństwem zaczyna się na dobrą sprawę zaraz po tym, jak wejdziecie na lotnisko podczas kontroli, gdzie musicie zdjąć odzienie wierzchnie, zeskanować bagaż i ewentualnie okaże się, czy tam coś było, co nie powinno być, czy wszystko było w porządku. Jednak ten temat został już tak szeroko omówiony i można o nim znaleźć tyle informacji w internecie, że o tym specjalnie rozwijał się nie będę. Przejdę od razu do tego, co może spotkać Was w samolocie. Mianowicie w samolocie chciałbym zwrócić Waszą uwagę w tym momencie na to, jak powinniście siadać. Mianowicie zawsze jak siadacie, to musicie siadać na swoich wyznaczonych miejscach na karcie pokładowej. I to nie jest bez znaczenia, właśnie w szczególności w momencie, gdy Wasze pytania najczęściej brzmią, czy muszę siadać na swoim miejscu, gdy w samolocie jest 60 osób. Tak, ponieważ to jest kluczowa kwestia dla bezpieczeństwa. Te miejsca są przydzielone w taki sposób, aby balans i wyważenie pozwoliły na bezpieczny start i lądowanie. Dlatego jeśli macie 7A, 11E czy 33, to idziecie i zajmujecie swoje miejsce, bo to ma powód. Tak, jeżeli ktoś z załogi prosi Was o to, abyście przesiedli się, nawet jeżeli siedzicie na swoim miejscu, które wykupiliście za 7 czy za 50 zł, to przesiądźcie się, bo to jest kwestia bezpieczeństwa, bez której samolot nie wystartuje. A zdarza się tak, że po prostu Wy, pasażerowie kupując miejsca, nie wiecie o tym, o czym w tej chwili Wam mówię i może być tak, że wykupicie cały tył samolotu. W tym momencie nie ma możliwości, żeby ten samolot wystartował i to jest nasza odpowiedzialność w Waszym interesie, żebyście przesiedli się, a my spokojnie dolecieli do naszej destynacji. W takim miejscu jak kopalnia węgla, czy miejsce, w którym obawia się surówkę żelaza, jak ta kopalnia za mną z 1828 roku, z której części nawet były użyte do produkcji Titanica, bezpieczeństwo jest niezwykle ważne. A kolejnym etapem, który jest ważny dla Was i również dla nas, to jest kwestia demonstracji bezpieczeństwa. I ja niejednokrotnie słyszałem, że pasażerowie nie muszą tego słuchać, że pasażerowie to znają, że pasażerowie nie będą tego słuchali, po prostu znają to na pamięć. To nie jest prawda, ponieważ nawet po takiej ilości godzin, które już są wylatane, tego tekstu nie da się znać na pamięć. Dlatego apel do Was, żebyście zawsze tego słuchali. Nieważne, czy lecicie 2 razy w tygodniu, czy lecicie 10 razy w tygodniu. Jeżeli tego posłuchacie, jeżeli będziecie to znali i wyrobicie sobie nawyki, to będzie Wam później łatwiej je zastosować, gdyby coś się wydarzyło. Kolejną kwestią, jeśli chodzi o safety demo i bezpieczeństwo, jest to, co można trzymać w rzędach ewakuacyjnych. Oczywiście w każdym samolocie taki rząd ewakuacyjny jest w innym miejscu, tak? W mojej linii jest akurat tak, że mamy rzędy ewakuacyjne zawsze w 1 ABC, 2 DEF, 16, 17 i w tych rzędach nie może być zupełnie nic. Nie może być torebek, nie może być szalików, nie może być rogali takich, żeby Wam głowa nie opadała w czasie spania. Dlatego też jakby mój apel i prośba do Was, bo to nie chodzi tylko o Wasze bezpieczeństwo, ale też i moje. Jeżeli przechodzimy i prosimy, schowajcie to tu do jednego czy do drugiego pojemnika, schowajcie to.
a nie chowajcie sobie tych kurtek za plecy razem z laptopem i udawajcie wariata, że macie problemy z plecami i musicie mieć podłożoną kurtkę, bo inaczej to Was przez 40 minut lotu będą plecy bolały. Nie. Jeżeli chcecie dolecieć bezpiecznie, pozwólcie nam wykonywać swoją pracę, a my też zrobimy wszystko tak, abyście dolecieli tam bezpiecznie, zgodnie z procedurami, no i oczywiście w międzyczasie wypili sobie także pyszną kawkę. Kolejnym bardzo ważnym aspektem, jeśli chodzi o lot samolotem, jest poruszanie się. I wbrew pozorom, poruszanie się przysparza dość wielu problemów. Bowiem jak wiadomo, jeżeli już lecieliście samolotem, to doskonale wiecie o tym, że nie raz i nie dwa zdarza się, że w czasie lotu kapitan musi włączyć sygnalizację zapięcia pasów. I w tym momencie to, co powinniście zrobić, to wrócić na swoje miejsca, usiąść i te pasy zapiąć. Bo w samolocie nie da się zrobić tak, jak choćby tutaj, podejść, złapać się barierki, jak zacznie rzucać, to po prostu się przytrzymać. Jeżeli włącza się sygnalizacja zapięcia pasów, to się zapinamy, siadamy. I tak będzie najbezpieczniej zarówno dla załogi, jak i dla Was. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli jesteśmy już właśnie przy kabinie. Dużo osób pyta też, dlaczego wygaszamy światło na czas startu i lądowania w godzinach ciemności. Głównym powodem wygaszania tego światła jest to, że dzięki temu Wasze oczy mogą przystosować się do warunków, jakie są na zewnątrz, za oknem. I w momencie, gdy byłaby konieczność ewakuacji, czego, jak już wspominałem we wcześniejszych odcinkach, absolutnie nikomu nie życzę, to Wasze oczy są do tego przystosowane, wyskakujecie i nie macie żadnego problemu z efektem olśnienia. Tudzież Wasze oczy nie są przyzwyczajone do jasności i po wyskoczeniu nie macie całkowitej ciemności. Dlatego też pamiętajcie o tym, aby te światełko w momencie, gdy my je zgaszamy, to jest dla Waszego bezpieczeństwa. A jeżeli chcecie kontynuować czytanie, to gdzieś tutaj w panelu jest taka mała lampka, wciskacie, czytacie i ona nie przeszkadza nikomu w niczym. I finalnie dochodzimy na tą ulicę, o której mówiłem na początku, czyli Stodolni w Ostrawie. Na 400 metrach długości znajduje się podobno niemal 60 klubów i w piątek jest to jedna z najbardziej zatłoczonych ulic w Czechach. Można tu spotkać osoby z Azji, z Niemiec, z Włoch, bardzo dużo Polaków. Dlaczego o tym mówię? Powiem, alkohol odgrywa bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. I alkohol, który wypijecie przed lotem, może sprawić to, co już się zdarzyło niejednokrotnie, że wsiądziecie samolotu lecącego nie w tym kierunku, który Was interesuje. Ale to nie jest najgorsze. Może się zdarzyć też, co się przytrafiło jednemu z pasażerów, że pomylił samolot naszego irlandzkiego przewoźnika z samolotem pięknym, różowym, który należy do Węgrów. Także jeżeli pijecie, to pamiętajcie, w samolocie z zawsze rozsądkiem, bo czynnik ludzki, jeśli chodzi o błędy, jest najważniejszym czynnikiem, a dodatkowo jeśli go wmieszamy z alkoholem, który nie jest w powietrzu jednak dobrym doradcą, jeżeli jeszcze dodamy tego ciśnienie i zmęczenie, to zdarza się czasem tak, że o własnych siłach z tego samolotu się niestety nie wysiada. I podsumowując, co Wam dzisiaj powiedziałem, bezpieczeństwo to nie jest kwestia, która leży tylko po stronie naszej, jako załogi. To jest kwestia, która zależy w równym stopniu od nas, jak i od Was, od pasażerów. Różnica jest tylko taka, że my jesteśmy specjalnie przeszkoleni i wiemy, jak procedury używać w życiu rzeczywistym. Wy, jeżeli mogę Was w tym miejscu o to prosić, po prostu powinniście wykonywać niektóre z naszych poleceń i uwierzyć nam, że wiemy lepiej, bo robimy to w Waszym interesie, a nie po to, żeby zrobić Wam na złość czy uprzykrzyć podróż. Dzięki za dzisiaj i korzystając też z tego, że zbliżają się święta, życzę Wam wszystkiego dobrego na święta wielkanocne. Mam nadzieję, że do zobaczenia po świętach i mam nadzieję, że z kolejnym odcinkiem będzie Was równie więcej, a odzew i komentarze, które mi zostawicie, będzie jeszcze większy. Do zobaczenia.